Taksi açma kalan Kalan ne var mı kalan işte? Taksi. Kalan işte. Taksi var mı? Taksi. Шумай, мы слышим. Такси нужен? Не надо, спасибо. Ассаламу алейкум. Центр города. Куда? Центр города. Следующий. Mają fajne światła, nie? Ja lubię takie, co pokazuje, że nie muszę się spieszyć, a jak taki zielony, to zawsze biegnę, jak nie ma takich sekund, wiesz? No a tak w zasadzie to gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w mieście Nukus, ale co ciekawsze, w teorii jesteśmy w zupełnie innym kraju niż byliśmy jeszcze wczoraj. Bo gdzie jesteśmy? To jest autonomna republika w Uzbekistanie, Karakalpakistan. I oni zajmują prawie pół Uzbekistanu, a jest ich mniej. Mało ich jest ogólnie, nie wiem dokładnie ile, ale chyba jakieś 700 000 mieszkańców. A samych Uzbeków, bo są Karakalpaki, to jest inna narodowość, a samych Uzbeków jest 34 czy 5 milionów. Więc widzicie, jaka jest różnica, a Uzbekistan jest podzielony pół na pół jakby. No. Jest to autonomiczna republika, funkcjonująca na zasadach odrębnego państwa. Mają swoją flagę, mają swój hymn, mają swoją konstytucję, swojego prezydenta, tak? Tak, wszystko mają swoje, jakby taki po prostu inny kraj to jest w Uzbekistanie. Nawet język mają inny, nie? Oni mają język ten, bardzo mówią podobnie jak Kazachowie. My tymczasem doszliśmy do ścisłego centrum tego miasta. Póki co miasto jest wymarłe trochę, bo jest godzina 6 rano. Normalnie ludzie śpią o tej godzinie. Mam nawet swoją wieżę Eiffel. 2 w 1. Specyficznie tutaj pachnie, nie? Przyjemnie i nieprzyjemnie. Tak, przyjemnie i nieprzyjemnie. Fajnie. Dobra, tak wygląda pokój. Taki mamy widok z okna. No, powiem, że jest to jeden z najładniejszych, jaki w życiu widziałem. Może się odpoczniemy chwilę, się ogarniemy, wyjdziemy za jakąś godzinę, co? Wiecie, my jesteśmy śpiochy. My zasnęliśmy i spaliśmy. I powiem, było tak ciężko wstać. Jakieś 500 stopni jest mniej więcej. No, fajny. Tutaj mamy dla was wieżę Eiffla. Ja tak urosłam, że aż sięgam. Przeniesiona świeżo z Paryża. A ty może sprawdzisz drogę, gdzie mamy iść, kochanie? Dlaczego? Mi się nie podoba rola kontrolowania drogi. O, patrz. Dobra, centralny bazar, nie? To było 740 metrów pokazuje. No dobrze, w którym kierunku? Prosto i na tej ulicy skręcić. A mnie boli trochę klatka piersiowa po wczorajszym. Jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, to polecam wam sprawdzić, bo demon mnie zaatakował, naprawdę, tragedia była. Ale jak widzicie, żyję, mam się dobrze. Gdzieś ci pomogę. Hello, hi. Idziemy sobie na bazar teraz coś zjeść. Nie jedliśmy w sumie bardzo dużo godzin. Dobra, jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na bazarze. Ja tak lubię bazary. Centralny bazar tutaj w mieście. No wygląda interesująco, trzeba przyznać. No, tak. Bardzo nawet.
Bardzo ciekawe i intensywne miejsce, trzeba powiedzieć. Mega dużo się tu dzieje. Owoce, mam wrażenie, bardzo tanie tutaj są, nie? Czereśnie po 15, nawet po 9 tysięcy widzieliśmy, to jest 4 zł jakieś. Gdzie w Polsce teraz, przypominam, w tym momencie, co jesteśmy, są po 200 zł, nie? Do автовокзала i stamtąd zapytam busy na jutro albo kupimy nawet na jutro, bo kupimy. Stamtąd jeżdżą autobusy, tak? Co jeżdża autobus, powiedzieli, taksówki. A wytrzymają te truskawki? Nie wytrzymają. Tak? Są bardzo tanie taksówki u nich, nie taksówki, a te. Marszrutki są tanie. Teraz płacimy 15 centów, jakieś, no 40-50. Znalazł nas. Spasibo. A pan nas zasubskrybował, wam też to polecamy. Ojejku, ale jest naprawdę masakrycznie gorąco. Tak się zmęczyłem, a chodziliśmy tutaj z 1,5 godziny, Tylko nie? na bazarze byłeś tak naprawdę, nie? Ale tam jest tak fajnie, wiesz? Tak? No, bardzo mi się spodobało. Tak tanio, wszystkie owoce w ogóle. Brzoskwinie za... Brzoskwinie jest 10 tysięcy. No 3 zł z kawałkiem, niecałe 4 zł. 3,50 czy 80. Czereśnie za 9. 4, 5, 6 zł, nie? Truskawki za 7 kupiliśmy, nie? Takie wielkie bomby. Da. Nie, póki co bardzo mi się podoba miasto, ci powiem szczerze. Niby nic tutaj nie ma, ale jakoś taki fajny klimat Ludzie jest. też są mili, mi się wydaje, wiesz? Naprawdę fajnie. Tylko no, trzeba się nastawić, że w takich miesiącach wiosenno-letnich jest tu super gorąco, ale da się to przeżyć, nie? O 9 i o 15. O 9 rano, tak? Tym oto sposobem, wspólnymi siłami, zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje na temat możliwości dotarcia w pewne bardzo ciekawe miejsce. Zabierzemy Was do niego już w kolejnym odcinku, a teraz, po krótkim odpoczynku w hostelu, zmierzamy na kolejny dworzec w intrygującym mieście Nukus. Tym razem po to, aby organizować transporty na dalszą część podróży. Na 2-3 godziny poszliśmy sobie odpocząć do hotelu. Totalnie nie mieliśmy siły. Teraz wyszliśmy. Znów nie mamy siły, a jesteśmy na zewnątrz jakieś 5 minut. Wiecie co wam powiem? Czuję się skończony, jak to mówi Farka. Ty też? Głowa mnie boli. Ciebie też? Dziwne, naprawdę, jesteście też dziwny. Nie opowiem jednym słowem, jak się czuję, ale czuję się dziwnie. Bardzo tak dziwnie, nie? Pogoda nas męczy raczej, wiesz? Wyobraź sobie, co by latem było. W tamtym roku przecież nie pamiętasz, jak było ciężko też podróżować. Naprawdę latem nie przyjeżdżałeś tutaj w tę stronę. To jest teraz połowa maju, jest gorąco na maksa. Na pewno mamy do wykonania jeszcze jedną misję, co najmniej jedną. Musimy spróbować kupić bilety na jutro, nie, na pojutrze. Z powrotem na wschód Kazachstanu, bo będziemy chcieli się stąd wydostawać. Wschód gdzie? Kazachstan? Uzbekistanu. Ty, mieliśmy nie my w te kraje. No, a internet nam mówi, że już nie ma biletów. Przyszliśmy się Było przekonać. 3. No 3, ale w różnych wagonach. No. Martin ja to nie ufa. Myślę, że ja ucieknę, zostawię go. Boję się, że wysiądzie na jakiejś pośredniej stacji i co? Będę ją ganiał po całym Uzbekistanie potem. Dobra, wchodzimy. Tam może będzie chłodno nawet. Jak myślicie, udało się czy nie udało się? No zgadnijcie. Znacie nas dobrze. Teraz napiszcie w komentarzu, udało nam się czy się nie udało. No Tak, spójrzcie. zatrzymajcie i No. napiszcie, a potem oglądajcie. Tak. Dobra. A teraz uwaga, odpowiedź. Nie udało się niestety. Nie udało się. Nie ma miejsc. Nie udało się, nie ma miejsc, bo na początku jeszcze 3 miejsca, co wam mówiłam, ale byli w różnych wagonach rozbrasane tacy, tego w innych różnych. No i przyjechaliśmy, już nie ma. No naprawdę jest troszkę wkurzające, że dlaczego nie mogą i tak puścić, nie wiem,
bez biletu, jak w Polsce u was na przykład, nie? No. Dlatego, że kurczę, na początku jest kontrola, my nie wejdziemy po prostu bez biletu, jak nawet byśmy chcieli zapłacić. O, jaki słodki. Który raz dzisiaj już jesteśmy na tym parkingu? Myślę, że jakiś czwarty raz? Czwarty minimum, czwarty, piąty. No ale to jest centralny punkt miasta. No, To się- że stąd do innych różnych miast odjeżdża busy, minibusy. Tak, tak. Ogólnie to teraz mi się tak przypomniało, że zauważyliśmy, że tutaj, wbrew w zasadzie temu, co myśleliśmy przed przyjazdem, tutaj jest bardzo mały odsetek kobiet w chustach, nie? O, no też chciałam to powiedzieć. Bardzo mało kobiet chodzi tu w puście. No. Jeżeli nawet chodzą, to bardziej sprawdza to po prostu, żeby przykryć włos Tak. do tyłu robią, a nie do przodu. Jakby twarz mają szyjową otwartą A w normalnie. Taszkencie na przykład zupełnie inaczej. nie? No, przecież to jest stolica i u nas zupełnie jest inaczej. No naprawdę, chodzenie tutaj to jest granie ze śmiercią. No, ja się boję tu chodzić. Szczególnie jak ty kurwa z telefonem chodzisz i nagrywasz. Musisz pilnować i mniejszego. No, pilnuję ciebie i siebie. A tutaj jest szlaban i panowie kierowcy płacą ile? 400 sun chyba, albo 500 za wjazd. Nie wiem właśnie, wiesz? Gdzie tu piszą? Nie wiem, ale widziałem, że dawał 2 monety. To chyba O, 2 to razy bardzo tak mało, no. Dobra, my już powolutku wracamy do hotelu. Stwierdziliśmy, że kończymy powoli ten dzień, ale zanim jeszcze to nastąpi, zanim wrócimy, mam do Ciebie pytanie. Jakie? Jesteśmy teraz w Karakal, Pakistanie, No. czyli powiedzmy takim odrębnym krajem na terytorium Uzbekistanu. Czy w związku z tym, że oni mają tutaj swoją autonomię, występują jakieś problemy pomiędzy Uzbekami a tymi Pakistanami? Jak to się mówi? Kalpakami? Mini wojny domowe albo były w przeszłości? Nie słyszałam, wiesz, szczerze ci powiem, że nie było jakichś takich... Oni zawsze ogólnie dobrze tu mieszkają, my ich nie dotykamy, oni nas nie dotykają i wiesz, nikt nikomu nie przeszkadza, tak naprawdę mieszkamy spokojnie. Więc jakby nie, tylko co słyszałam ostatnio, o uszy mi się obiło to, że jak w Kazachstanie zaczęli się burzyć, to, że paliło podnieść albo że chcieli tego władzy znieść, nie? Te protesty, co były kilka Protesty, miesięcy co było temu, tak? kilka miesięcy temu, tak. To tutaj też oni się podburzyli, nie? Zaczęli mieć problem też, ale ich od razu zgasili niby. Jakby... Siłowo? Nie, nie siłowo, nie. Oni nawet nie poszli na protest. Chodzi o to, że zaczęli, wiesz, tak mówić, coś tam w telewizji zaczęli pokazywać, coś, ale nie było tak, że protestów, nie? I oni, wiesz, no oni spokojnie tu mieszkają, jakby, wiesz, jakby mają wszystko tak naprawdę, nie? Nikt ich, weź, nie przyciśnie, jakby co chcą, robią siebie w kraju. Nikt im się nie wtrąca w politykę, jak mają prowadzić, wiesz? Ja rozumiem, że ta ziemia została im dana tak jakby dobrowolnie, nie w wyniku żadnego konfliktu, tak? Tylko dobrowolnie. Tak. To było tak, że kiedy dzielili właśnie, Lenin dzielił mapy, nie? No. No to on sobie po prostu jakby, oni ogólnie tutaj na początku było, nie wiem, 700, 800 może tysięcy, tak? To on po prostu jakby to podzielił im i im oddał. To byli koczownicy plemiony, koczownicy, tak? No. Koczowe plemiona byli im po prostu to usiedli tutaj i im tą część oddali i jakby, zaznaczam, to jest 40% Uzbekistanu, nie? Prawie połowa. A nie sądzisz, że to jest bardzo ciekawe, że właśnie tak bezproblemowo oni otrzymali tą ziemię i że żadnego konfliktu do tej pory nie było? Bo to już kilkadziesiąt lat trwa, prawda? Tak, Oni... tak. No ale wiesz, podpisaliśmy z nimi jakby takie umowę taką, wiesz? No wiesz, tylko że tego typu umowy w dzisiejszym świecie No niewiele dobra, ale znaczą, my tego nie? nie robimy, to jest dobrze, jestem Nie, nawet z bardzo tego dumna, dobrze, jakby, bardzo, że nie oczywiście. Tak naprawdę, wiesz, nas jest więcej, mogliby siłowo tu wjechać nasze też i zabrać te ziemi, powiedzieć, to jest Uzbekistan cały, nie jest autonomna Republika Karakal, Pakistanu, nie? No ale tego nie zabierają, mi się to podoba, i niech mieszkają, tak, sobie. No Dlatego, że tak naprawdę tak, 40% ziemi, ale oni mają pustynię jakby. Nie ma o co walczyć, bo tu nic tak naprawdę nie ma. Mają trochę jakiegoś marmoru, tak, co wydobywają jakoś tak, ja czytałam o tym. Gazu Trochę mają, no ale wiesz, to jest do porównania to, co w Taszkencie, w tych kierunkach, co do Uzbekistanu wchodzi, to i tak jest mało. Więc wiesz, jakby... Czyli może została im oddana ta ziemia, bo ona nie jest zbyt cenna dla rządu. Możliwe, Dla tak Uzbeków. było. Ale to wiesz, to nie my dzieliliśmy, tak? To były jakby jeszcze ZSRR to podzielili wszystko. Sowieci, jakby. tak? Sowieci podzielili, tak. No to Więc- fajnie, że nie ma żadnych problemów i się nie zapowiada, tak? Nie zapowiadam. Wiesz, oni mają normalnie, oni mają tu swój język i nasz język. Oni mają dwa języki oficjalne tutaj, nie? No. Karakalpakski, co jest podobny do Kazachskiego. kazachskiego. Są dwie też gwary, zachodnie i jakaś tak wschodnie. Dwie gwary oni mają, ale to podobne jest do kazachskiego. A po drugie też mają uzbeckie w szkołach i wszędzie piszą po uzbecku. Chodzi o to, że wiesz, że tak naprawdę tutaj nie poczułam czegoś takiego szczerze, byłam nastawiona trochę tak, że jak tu przyjadę, nie będę tak wyciskać ten język, wiesz, uzbecki. Aha. Nie będą opowiadali, nie rozmawiali, a to wszędzie piszą i po Wypierać go. uzbecku. O tak. Tak? A to wszędzie piszą po uzbecku, tak?
Wszędzie da się dogadać po uzbecku, jakby nasza waluta tu jest, jakby no wszystko takie, wiesz, ja nie odczułam tak naprawdę, to jest autonomna republika, ale jak Uzbekistan, nie? Mają oczywiście swoje tam prawa, swój hymn, swój takiego ministra swojego mają, powiedz, takiego prezydenta miasta, nie? Bardzo ciekawy temat, jak dla mnie. No dla mnie też jest ciekawe. Mówię Ci, że ja byłam bardzo ciekawa tego, że jak przyjadę, to będzie dyskryminowany ten uzbecki jednak tutaj, wiesz? Ale nie, co ciekawe, oni dobrze mówią po rosyjsku tutaj. Do tej pory chyba cały czas z kim zagadujemy, gadamy, jedna osoba tylko ciężko, jak usiadł do marszutki, powiedziałam po rosyjsku, ile kosztuje? On zamiast 1500 powiedział 150, powiedziałam, Boże, nie może kosztować 50 000, marszutka, nie? Jakby $15 za 3-4 km, nie? Może niemożliwe. A potem zapytałam po uzbecku, odpowiada po swojemu. I to ciekawe, jak ja mówię do nich po uzbecku, a chociaż wiesz, większość osób odpowiada po swoim po karakalpaksku. Ale rozumiesz. Jeżeli liczby tak, bo są podobne, tak? Jeżeli takie podstawowe rzecz taka, jeżeli będą szybko mówić coś ciężkiego, to nie zrozumiem. Aha. Więc tak jest, taka jest moje spostrzeżenie. No dobrze, to myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o Karakalpakistan, a w zasadzie to Nukus, bo z Karakalpakistanu jeszcze nie wyjeżdżamy. W kolejnym odcinku zobaczycie jeszcze bardziej ciekawe miejsce. Rzecz, no. Także widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam i żegnamy się. Pozdro.